Okej, czas na filmik o systemie, o którym chciałem tutaj gadać od samego początku, ale najpierw chciałem ogarnąć lepsze udźwiękowienie i nauczyć się korzystać z DaVinci, by te filmiki, jakoś wyglądały porządnie. Neon Lords of the Toxic Wasteland, wydane przez Briana Shattera z Super Savage Systems, to maksymalnie pokręcona postapokaliptyczna gra fabularna. Miliony lat temu, w roku cielesnego Boga 1992, neonowe wojny zniszczyły ludzkość i zapoczątkowały zmyśloną erę. W roku zmyślonej ery zasiano ziarna, z których wyrosła odjazdowa era. Pojawił się pierwszy ze statków migracyjnych dwarflingów, Abadox, pierwszy czarodziej wojenny, rzucił swoje pierwsze zaklęcie, sprowadzając na Ziemię nieczystą magię z piekła. Galaktyczna wojna między potomkami gwiazd a arachnoidami ogarnęła atmosferę Neoterax, a także jej powierzchnię. Technolicz Terrorex doszedł do władzy, a następnie stracił ją i to tylko kilka z tych odjechanych wydarzeń, które miały miejsce od 92 aż do dziś. W tym porąbanym świecie, gdzie Ziemia już dawno nie istnieje i zastąpiona została krainą zwaną Neoterax, gracze wcielają się w szumowiny. Ludzi, albo nie ludzi, którzy są kompletnie porąbani, ponieważ wędrują po pustkowiach w poszukiwaniu chwały, bogactwa, alkoholu i sprayu do włosów. Podręcznik do Neon Lords to niemała cegła wypełniona masą pomysłów i tabel. To gra fabularna poniekąd bazująca na starej mechanice D&D. Mówię poniekąd, bo jest tutaj tyle dziwnych i celowo niezbalansowanych rzeczy dodanych, że nawet hardkorowi fani staroszkolnych gier muszą uważnie przeczytać zasady i pozbyć się pewnych przyzwyczajeń. Jednym z pierwszych wyborów podczas tworzenia naszego szumowiny z pustkowi jest wybór naszej fryzury. Włosy na głowie albo na mordzie dają spore bonusy, albo czasem nawet wręcz nowe zdolności. Na przykład fryzura House Party pozwala nam trafiać na imprezy podczas odpoczynku i przynosić zapasowe browary drużynie. Jest szansa, że stracimy nasze włosy, na przykład spalą się w walce z jakimś ognistym mutantem i wtedy musimy szukać albo sprayu do włosów, albo tak zwanego glama, który nas posadzi na stołek i za odpowiednią opłatą ułoży nam nowy fryz. Ja pierdzielę, dopiero omówiłem mechanikę włosów. Dobra, to jakie jeszcze tutaj są fajne rzeczy w skrócie? Postacie mają dwie osobne cechy Attitude oraz Sleaze i obie działają jak charyzma w D&D. Z tą różnicą, że Attitude określa, jak cool jest twoja postać i działa na cywilizowane postacie niezależne, a Sleaze określa, jak spocona, brudna i podejrzana jest twoja postać i im wyższe to jest, tym bardziej lubią nas mutanci. Najważniejsze jednak, musimy wybrać klasy postaci naszej szumowiny i tych jest sporo, a jeśli mamy dodatek Riders of the Burp Warp, to jest ich jeszcze więcej. Opowiem więc tylko o kilku. Możemy na przykład grać brutalożcem, czyli dwurogim zwierzoludziem z mechanicznymi kopytami i słabością do shotgunów oraz granatów. Możemy też ustalić, czy pochodzimy z klanu, który preferuje magię, czyli mogą strzelać z rogu zabójczą tęczą, albo klan, który preferuje siłę, czyli nabijamy na róg wrogów jak szaszły. Kosmiczni barbarzyńcy są zabójczy w walce wręcz i mogą ćpać kosmiczny proszek, by zwiększyć swoją siłę, tylko nie dawajcie tego innym klasom postaci, bo może im wysadzić serce. Jeśli chcecie grać silną kobietą, która wykręca wrogą kark udami, to macie Heather, genetycznie zmodyfikowaną Amazonkę przyszłości. Ale jeśli chcecie wspomagać drużynę zamiast non-stop mordować, to zawsze też możecie zostać świętym mścicielem, który modli się do nadal aktywnej, pradawnej satelity wojskowej, krążącej wokół Neoterax. Oczywiście, by zarobić drogocenne tokeny ze starożytnego Disneylandu, tak, jest to waluta w tej grze, bo żetony jakoś przetrwały apokalipsę i tysiące lat, wasza ekipa musi się najpierw przygotować na misję zleconą przez podejrzanego mutanta z Slime City, czyli musicie się po prostu uzbroić. Pukawek i zabawek w Neon Lordzie jest cała masa, od pistoletów na poziomie sędziego Dredd, po wszelkiej maści miotacze czy bomby, albo możemy ciąć wrogów kataną i rzucać shurikenami, które są cool, więc mają 30% szansy na to, że zwiększą naszą cechę Attitude. Pamiętajcie tylko, żeby po każdym zakupie broni mieć grydową kartę lojalnościową sklepu Bixby, żeby nabić sobie pieczątkę. Jeśli zbierzecie 10 pieczątek, to możecie ją wymienić na wysokooktanowy napój wolności. Nie robię sobie jaj, to jest prawdziwa mechanika w tej grze. Bronie mogą mieć też różne cechy. Niektóre walą serią, inne atakują całe obszary i do tego dochodzi fakt, że każda klasa postaci w Neon Lords ma własną tabelkę krytycznych ataków oraz losowych wydarzeń, gdy wyda zbyt dużo punktów klasowych, które są wymagane do aktywowania zdolności. W praktyce to wygląda tak, że na naszej pierwszej sesji nasz kosmiczny barbarzyńca w walce z nieumarłym kapłanem, który sterował mobilną twierdzą śmierci, wyrzucił krytyka, odbił się od ściany nogą, po czym wylądował łokciem na łbie kapłana, kończąc mój zaplanowany boss encounter w jednej turze. Garść sesji później nasz szalony naukowiec wydał za dużo punktów klasowych,
Jego urządzenia zaczęły nawalać i teleportowały drużynę na Marsa, gdzie jest piekło, tak jak w grach wideo Doom. Może się też zdarzyć, że pustynny goblin wyrzuci krytyka, splunie nam w oko, a to wywoła u nas mutację, która może nas zamienić w psioniczną pizzę. Jako mistrzowie czy mistrzynie gry musicie być przygotowani na to, że jedna losowa tabelka w Neon Lords może sprawić, że część waszych notatek pójdzie do kosza, bo przygoda stała się po prostu zbyt porąbana. Ale to właśnie sprawia, że ten system jest taki fajny. Chciałbym tutaj zaznaczyć, bo mój filmik może sprawiać takie wrażenie, że Neon Lords nie jest dziwacznym indie haha systemem tylko na jednostrzały. Jest tutaj cała masa materiałów na sandboxową, długą kampanię od poziomu 1 do 10. Można generować randomowe, dziwne podziemia, które mogą być splądrowane przez naszych bohaterów. Można najmować ludzi do gangu i na wyższych poziomach gracze odblokowują nowe zdolności dla swoich postaci. Sam prowadziłem 2 krótkie kampanie. Jedna rozgrywała się w okolicach neutralnego miasta Slime City, rządzonego przez mutantów. Druga kampania za to polegała na tym, że gracze musieli dostarczyć pizzę z salami, tylko że na inny kontynent. Było wiele porąbanych akcji. Drużynowy rekin ściekowy komuś oderwał łeb, psychopatyczny łowca Kseno wbijał sobie gwóźdź do głowy, by uczynić pokonanie kolejnego obcego i mieliśmy też elitarną panią żołnierz, która przebudziła się w jakimś laboratorium, była stworzona w jakimś celu tysiąclecia temu i zwalczała wrogów siłą komunizmu. Tylko nikt już od jednego eonu nie wie, co to jest komunizm na Neoterax. Jeśli chcecie zacząć bez długich przygotowań, to do dokupienia jest na przykład Warpshine Runners, czyli gotowy moduł do gry mający 130 stron. Jeśli chcecie jednak zacząć z buta od sesji pełnej akcji i łażenia po lochach, to polecam przygodę Last Outpost on the Left. Wprowadziłem tam kilka dodatkowych detali i można tę samobójczą misję rozegrać jakieś 3-4 godziny przy stole. Tylko warto się upewnić, czy wasi gracze znają się na amerykańskich memach z początku lat 2000. Chodzi tutaj o zakończenie przygody. Ogólnie to jest dobry moment, by rozpocząć czytanie podręcznika do Neon Lords, bo za niedługo wychodzi kolejny suplement do gry, ale tym razem dosyć masywny. Deities and Demi-Bros. Podręcznik ten ma mieć 250 stron, twarda oprawa i znacznie ma poszerzać lore gry. Będą też nowe klasy postaci, jak na przykład kapłan mięśni, czy wrestler pustkowi i mają być ekstremalnie poszerzone zasady walki wręcz i siłowania się. Lord Randy, który jednym prawym sierpowym znokautował Cthulhu i zapobiegł jego przebudzeniu się, wymaga od was, byście to kupili. To wszystko na dziś. Widzimy się w kolejnym filmiku, gdzie będę omawiał kolejny system RPG. Zachęcam do napisania komentarza, jeśli macie czas. Może być nawet bezsensowny, bo to pomaga tym filmikom dotrzeć do większej ilości osób. To cześć i do zobaczenia.